poprzednim odcinku. Mało kto wypływał w morze z powodu sztormu. My nie wypłynęliśmy. Gotowaliśmy, zwiedzaliśmy ruiny na przylądku Sunion. Wyruszyliśmy promem na Eginę. Egina leży blisko Aten, dlatego mogliśmy wyskoczyć tam na spacer. Wysiedliśmy w porcie w stolicy wyspy i ruszyliśmy przed siebie. Egina to ulubiona weekendowa miejscówka Ateńczyków. I my właśnie jak Ateńczycy spędziliśmy pół dnia na wyspie. Najpierw poszliśmy wzdłuż wybrzeża, piękne widoki pobliskich wysp. Potem skręciliśmy w głąb lądu między gaje pistacjowe. Ponieważ kradzione nie tuczy, spróbowaliśmy. Może nie tuczy, ale kupione smakuje lepiej. W październiku jest już po zbiorach, więc zostały na drzewach jedynie zasuszone resztki. Właśnie ubieram pistacje, no. Znaleźliśmy tutaj takie drzewa, ale jest takie dość lepkie, tak jak pachnie sosną, żywicą. Spał ugryźć? Oj, czarny coś w środku. Zepsute. Ale pokażemy. O, drzewa. Wyglądają pistacjowe drzewa. Robimy tarama salata. To jest pasta z ikry z dorsza, więc byłyśmy dzisiaj w sklepie, kupiłyśmy ikrę z dorsza. Tutaj zaraz będziemy chleb namaczać. Przepis mamy z bloga Polikala, nasz ulubiony blog kulinarny. Muszę się pochwalić, że będąc u Oli z Polikala jadłam właśnie tę pastę przyrządzoną przez nią i była przepyszna. Można kupić gotową w sklepach w Grecji, ale oczywiście to jest zupełnie nie to. Zobaczymy, jak nasza ma się do tych sklepowych. Uwaga, mam groźną broń w dłoni. No. Chleb moczymy, ziemniaki gotujemy, łączymy odciśnięty chleb, ziemniaki, ikrę z dorsza, czosnek i... Kiedy kucharki już połączyły produkty, zaczęły czytać przepis dalej. A dalej pada słowo blender. Chcecie wiedzieć, czy widelec sprawuje się równie dobrze jak blender? Chcecie wiedzieć, czy zjedliśmy taramasa, to co powstało? W kuchni nam żaden brak nie straszny i żaden nadmiar taramasa tego co powstanie. A jeśli chcesz wypróbować przepis, link znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz blender, będzie pycha. A w marinie roch. Jachty zaczynają wypływać, ludzie zaczynają wyłazić z tych swoich norek, w których przesiedzieli od soboty, jak my. Wiatr już jest tak koło 10 węzłów, zresztą to widać, prawda, po flagach. Więc no, wszyscy mają od razu lepsze humory. O, tutaj już ekipa wypływa. Tam kolejna się szykuje. No i my też zaraz wypływamy. Zjemy krótko śniadanko i płyniemy. Przed wypłynięciem trzeba oczywiście zobaczyć, jak łódka jest przyczepiona. I teraz mamy jedną cumę dziobową, która trzyma nam dziób, żeby nam w bok nie odchodził. Tutaj mamy przyczepione do knagi na śródburciu i to będzie pewnie można w pierwszej kolejności zdjąć. I mamy też tą samą linę przyczepioną do
do rufy, to jest z tej strony, a z drugiej strony mamy po prostu tylko na rufie cumę. Więc ja przygotuję tę cumę tak, żeby było na biegowo, żeby można było odebrać. Zacznę pewnie od zdjęcia tej na śródburciu. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. Uroczyste podniesienie bandery i możemy ruszać. Thinking about the future, trying to forget. This is Yacht Rafaela in the port. Can we get some assistance? Yes, sir, in 2 minutes, okay? Thank you. Przepłynął. Tak, za 2 minuty. Yes, 2 minutes. Rzucaj. Wypływamy przy asyście pontonu. W porcie jest dość spokojnie, więc pomoc nie jest konieczna, ale ostrożności nigdy za wiele. Jeśli można skorzystać ze wsparcia, dla bezpieczeństwa lepiej to zrobić. Bardzo było fajne, zapamiętałam tę scenę. No to płyniemy sobie na Hydrę. Bardzo piękna wyspa, strasznie ją lubimy. No ale główny problem z Hydrą jest to, że nie ma tam miejsc w porcie. Więc płyniemy do portu, żeby zobaczyć, no ale prawdopodobnie zawrócimy do Zatoki Mandraki, która jest bardzo niedaleko, 2 km jakieś. No jest dość późno, no, żeby znaleźć miejsce w porcie, to trzeba przypłynąć trochę wcześniej, a u nas jest godzina chyba 4 na zegarku, więc o 12 można szukać swojej szansy. W planie początkowym były Cyklady. Postanowiliśmy jednak płynąć na Zatokę Sarońską. Sztorm osłabł, ale na Cykladach wciąż wiało dość mocno. Na osłoniętej Zatoce Sarońskiej warunki były lepsze. Mimo to założyliśmy kamizelki. Fala dość spora, a część załogi jest pierwszy raz na rejsie. No i w końcu płyniemy. Po kilku dniach oczekiwania, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, 4 dni. W końcu płyniemy. Wiatr jest nawet dość jeszcze spory, no około 20 węzłów. No ale mamy z tyłu wiatr, więc bardzo przyjemnie jest. Fale nawet troszeczkę są mniejsze niż były. No, ale troszeczkę widać je. No i na morzu zaroiło się od jachtów. Wszyscy nagle hurra! I na morze. Także płyniemy dzisiaj na Hydrę. Taki jest plan. Spróbujemy zacumować w porcie, jeśli będzie taka możliwość, a jak nie, no to oczywiście w Mandraki.
No, płyniemy dość przyjemnie. Malutki grocik, Genua, także rejach zrównoważony. Płyniemy te 6 węzłów, także powinniśmy być koło 4 może na Hydrze. No, super. Więc przygotowuję linę długą, taką, która pływa, bo prawdopodobnie będziemy musieli cumować w Zatoce Mandraki. To jest taka zatoka 2 km od Hydry. No bo jak zwykle w Hydrze nie ma miejsc. Zresztą sprawdziliśmy w internecie, na Facebooku, ludzie piszą, że już nie ma miejsc, więc się przygotowujemy. Spuścimy pewnie ponton do brzegu z cumą i będziemy stać. Udało się. No super. Completely cold? Yeah. It looks like. Niezachęcający. Wchodzimy do portu w Hydrze. Rozglądamy się. Ciasno. Ale tu jakbyśmy mogli. Nie, zarezerwowane. Tu jakbyśmy mogli. Nie, tu nie. A tu? A tu? A tu ponury pan, który mówi nie, bo nie. Nie chcę, żebyście się do mnie doczepili. Dobrze, nie będziemy się czepiać. No więc niestety już Agnieszka podniosła kotwicę, ale próbowaliśmy koło pana stanąć, ale pan powiedział, że on na to nie zezwala i że wcale nie chce pomóc nam. Bo go spytałem, czy on zezwala, żeby koło niego stanąć. Mówi, nie zezwalam. No to co robić? Nie będziemy się chyba kłócić z panem, co? Nie będziemy się bić. Płyniemy dalej. W następnym odcinku kotwiczymy w Zatoce Mandraki i zwiedzamy Hydrę. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.